Teraz przystąpimy do lunchu, który duńskim zwyczajem wcale nie będzie się składał z gorących dań, tylko czegoś w rodzaju kanapek, no albo po prostu zimnego bufetu. Mamy dwa rodzaje ryby, czyli tuńczyk po prostu w wodzie oraz makrelę w sosie pomidorowym, która jest zresztą bardzo popularna w Danii. Do tego mamy biszkopty takie pełnoziarniste, razowe, dżem, masło orzechowe, czekoladę na deser i napój o smaku brzoskwiniowym. Zacznę od rozpuszczenia tego napoju i zaraz wszystkiego spróbujemy. Napoju jest na pół litra wody, więc tutaj wleję tylko około połowy. Rozpakujmy te biszkopty, czy też ciasteczka. One są z mąki pszennej i także z otrębami pszennymi. W środku są 3 sztuki. Mam nadzieję, że zdatne do jedzenia. Właściwie takie podwójne one są. Ups. Może zaczniemy od tego. Masło orzechowe. Ja je trochę pogniotę, bo ono się rozwarstwiło. Teraz zobaczymy, gdzie jest wyprodukowane. Albo nie zobaczymy. Jest w Holandii wyprodukowane. Więc to chwilkę mi zajmie, żeby to doprowadzić do użytku. Ok. Tu jest taki niby do otwierania. Nie, to tu jest do otwierania. Ok. Tak nie bardzo to wyszło. Pomożemy sobie nożem. Najpierw spróbuję kawałek, czy przypadkiem nie zepsuło się. Ciasteczka mają neutralny smak, są bardzo takie suche i chrupiące od tych otrąb. Właściwie pewnie są lekko posolone, ale to nie są słodkie biszkopty, więc się świetnie nadadzą do wszystkiego, co tutaj mamy. No, masło orzechowe się zrobiło płynne. Jest dość nietypowe jak na masło orzechowe, bo właśnie ma taką konsystencję bardzo płynną i jest dość słone, ale w smaku muszę przyznać, że jest świetne. Muszę teraz popić, ponieważ zupełnie się zakleiłem tym masłem orzechowym. Całkiem przyjemny napój, oczywiście nie smakuje świeżymi brzoskwiniami, tylko takim jak iced tea, ale naprawdę odpowiednio słodki i wszystko jest poza tym z nim ok. Teraz ten dżem. On się składa z 3 rodzajów owoców, czyli czarna porzeczka, truskawka i malina. Bardzo fajny zestaw. Ja wszystkie te owoce lubię. Otwieramy. Ten dżem w ogóle jeszcze jest w dacie ważności. Jest do listopada 2020 roku. Wolę nie wiedzieć, co oni tu dali. O, nareszcie udało mi się wycisnąć. Ja nie jestem fanem takich kupnych dżemów. Muszę przyznać, że to jest jeden z lepszych, jakie w ogóle w racjach znalazłem. Głównie dlatego, że ma to czarną porzeczkę, którą rzeczywiście czuć tutaj. Nadaje fajny smak temu. Taki głównie czarna porzeczka dominuje. A ja uwielbiam czarną porzeczkę. Dobrze, to próbujemy nasze rybki. Tuńczyk w wodzie. Wyprodukowany w Tajlandii. Tu go troszeczkę przemieścimy. No i chwila prawdy, czy to nadal jest dobre. Zobaczcie.
Normalnie jak tuńczyk, taki lekko różowy. No smakuje jak tuńczyk z puszki. Całkiem dobrze. Są takie wersje z limonką i z pieprzem. One są, uważam, dużo lepsze. Ale to jest też całkiem przyzwoite. No i teraz ta makrela w sosie pomidorowym. Też z Tajlandii, o dziwo. Wyjmiemy trochę. Też takie płatki, cząstki makreli w sosie. Muszę przyznać, że makrela mi trochę mniej smakuje. Jest trochę słabo doprawiona solą, pieprzem i trochę takie bardziej mdła i ma lekką też taką goryczkę, być może wynikającą z wieku, no a być może po prostu ona już taka jest. Jeszcze łyk napoju i deserek. Czekolada jest wyprodukowana w Niemczech. No już jak widać się tutaj trochę się tu utleniła. Spróbujemy. Bardzo twarda, bardzo chrupiąca, jest w ogóle gorzka. Myślę, że dzięki temu, że jest gorzka, całkiem dobrze przetrwała próbę czasu. Całkiem smaczna czekolada. Jestem zaskoczony. To był nasz lunch. W tej racji jest tyle rzeczy, że postanowiłem wyjąć kilka na taki osobny posiłek typu przekąska, żeby nie rozpychać tych głównych posiłków. Tutaj mamy taki napój o smaku cytrynowym, to jest taki napój izotoniczny. Mamy rodzynki, mamy też orzeszki cashew, które są solone i mamy też batonik, który jest batonikiem proteinowym z truskawkami. Zrobimy więc ten napój. On jest też dla firmy Orifo zrobiony, ale w Niemczech i zaraz spróbujemy wszystkich rzeczy. Rozpuściłem ten napój. Ta mała torebka wystarczy na pół litra wody, więc tutaj tylko połowę sobie weźmiemy i otworzymy te inne rzeczy. Tu mamy rodzynki. Normalne, zwykłe rodzynki. Słodka, naturalna przekąska. Mamy batonik proteinowy. Ciekawe, gdzie on jest zrobiony. No to nie jest napisane, jest tylko napisane, że jest wytworzony dla Orifo. Ciekaw jestem, czy jest ciągle dobry. I mamy orzechy firmy, raczej marka Nutwalker, która jest też właśnie do Orifo zapakowane. Jest spotykana często w racjach skandynawskich, w racjach brytyjskich, a nawet w Arpolu w tej chwili z tej samej firmy są orzechy do kupienia i też są pakowane. Próżniowo pakowane, solone, prażone. Nie będę wszystkich wysypywał, bo nie mamy tutaj miejsca. Najpierw łyk tego napoju. Napoje izotoniczne dla mnie są najlepsze, są właśnie niemieckie. I to jest rzeczywiście przyjemny w smaku, lekko słodki, lekko kwaśny, nie jest jakiś specjalnie sztuczny, nie czuć też tych dodatków takich jakichś witaminowo-mineralnych za bardzo, a najgorsze są francuskie. Batonik proteinowy, tak wygląda. Ok, spróbujemy. Tego typu batony są po to, żeby były taką przekąską, ale jednocześnie dającą energię. Ten jest całkiem przyzwoity. Truskawkami nie smakuje, ale nie jest za słodki. I myślę, że spełnia swoją rolę. Więc teraz nasze rodzynki już nieco podeschnięte. Standardowe rodzynki, jakie możecie kupić w każdym sklepie. Nie jakieś specjalnie super jakości, ale nie są jeszcze wyschnięte. Są całkiem dobre. Fajna taka przekąska. A teraz orzechy cashew. Ja bardzo lubię ten typ orzechów. Mają taki lekko, powiedziałbym, posmak masła orzechowego.
Są lekko solone, są dość miękkie, ale chrupiące. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Nic im upływ czasu nie zrobił. Na kolację, albo jak wolicie na późny obiad, mamy główne danie, czyli spaghetti z pulpecikami. To jest danie wyprodukowane w Anglii. No i jest wielkie, 400 gramów. Nie wiem, czy ja to zjem w całości. No zobaczymy. Miało dużo dłuższą datę ważności, 2020 rok, czyli chyba 3 lata różnicy, więc mam nadzieję, że będzie dobre. Na wszelki wypadek do doprawienia mamy sos ostry. Tu jest sól i pieprz. Nie wiem, czy to widać. Sól i pieprz. Mamy też napój kakaowy. Mamy coś, co mi się wydaje, że to są takie żelki, cukierki. Cóż tu jeszcze mamy? No i mamy oczywiście ogrzewacz bezpłomieniowy, który użyjemy, i serwetkę dezynfekującą. Zabieramy się do roboty. Będziemy to ogrzewać w tym ogrzewaczu. Procedura jest taka jak zwykle, czyli wsadzamy, wlewamy wodę i czekamy 12 minut. Jestem ciekaw, czy to się podgrzeje. Zobaczcie, ta torebka z podgrzewaczem no jest stosunkowo mała, porównując z całym naszym daniem, no ale dajmy mu szansę. Tu jest taka mała taśma klejąca, służąca do sklejenia tej torebki, ale jest tak mocno przyklejona, że nie dam rady, więc tak jakoś ją tam położę, to powinno leżeć na płasko. Tymczasem przygotuję napój, zagotujemy wodę i otworzymy dodatkowe rzeczy. Trochę się posklejały te żelki. Ale powinny być dobre. Przy okazji, jak już się trochę pokleiłem od tych żelków, to spróbujemy tą chusteczkę, ściereczkę, która jest również antybakteryjna. Cienki papier. No niezbyt przyjemny, jakiś taki chemiczny zapach, ale bardzo wilgotna, niezbyt mocna. Podobnej klasy jak polska. To możemy degustować. Zrobiłem już ten napój kakaowy. Postawię go tutaj z boku, bo jednak nie mieści mi się na tej tacce. Mamy naszą podgrzaną spaghetti z pulpecikami, czyli to jakąś taką, powiedzmy, wariację spaghetti bolognese. I troszkę to tak przemieszałem, ponieważ to oczywiście ciepło się nierówno rozkłada. Tu mamy takie dziurki, które pomagają w otwieraniu. Mam nadzieję, że damy radę. Jak torebka jest mokra, to jest trudniejsze, ale jakoś dobrze. Na tackę. Widzicie, olbrzymia góra jedzenia. To spaghetti jest pocięte na kawałki, więc nie jest wcale takim długim spaghetti, ale będziemy próbować. Mamy naszą fajną łyżkę. Proszę, tu są te pulpety, jest ich 4 chyba. No dobrze, spróbuję najpierw tego makaronu. Jak się możecie domyślać, makaron jest totalnie rozgotowany, no ale to nie ma co mieć pretensji. Ma trochę taki posmak
takiego jakby makaronu, który przyrządzacie. Są w takich kubkach sprzedawane makarony z sosem pomidorowym, ale mimo wszystko nie jest zły. Oczywiście nie ma żadnych oznak starzenia. Jest lekko kwaskowaty, jest wystarczająco słony. Ja go jeszcze dodam pieprzu. Powiem, że może być. Oczywiście nie bardzo jest tutaj mowa o jakichś tam ziołach czy włoskiej kuchni, ale spróbujmy. Jest to kuchnia z Zjednoczonego Królestwa. Mamy ten, zobaczcie, pulpecik. Pulpet jest wołowy, może nie jakiś bardzo rewelacyjny, ale przyzwoity. Może spróbujemy to doprawić tym ostrym sosem. Gdzież to się otwiera? Takie sprytne otwarcie tylko części. O, nie udało się. Zobaczymy. Ten sos może być naprawdę ostry, więc tylko na kawałek. No, przyznam, że dużo smak jest lepszy, ale sos jest typu tabasco, więc jest całkiem ostry. Trzeba uważać. Ale całkiem jak na danie ze Zjednoczonego Królestwa naprawdę nie jest złe. Może teraz łyk tego napoju czekoladowego. Napój jest wyprodukowany w Niemczech i jest takim fajnym, skondensowanym, gęstym napojem kakaowym, naprawdę dobrej jakości. Taki słodki akcent na koniec dnia. Może jeszcze spróbujmy tych żelków. Żelki są też naprawdę smaczne, bardziej jabłkowe niż porzeczkowe, ale mimo wszystko nieźle smakują. Fajna taka przekąska, nie bardzo słodka, taki deserek. Jeszcze jest guma, o której zapomniałem powiedzieć, a spróbujmy ją. V6 to jest guma chyba z mięty pieprzowej. Mamy 2 sztuki, ja tutaj jedną spróbuję. Zgadza się, to jest guma z miętą pieprzową. Bardzo fajna w smaku, dość łagodna, ale jednocześnie jest bardzo charakterystyczny smak, którego nie można pomylić, tej mięty, i naprawdę jest przyjemnym odświeżeniem. Więc to była nasza kolacja. To była recenzja racji Armii Duńskiej, menu numer 7, 24 godziny, tak zwana racja mokra. I jedyna rzecz, która nam została do przetestowania, to są te piękne zapałki Firelight, które są również z Holandii, tak jak masło orzechowe. To ciach. Tak. 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 Ok. Myślę, że słaby wynik tych zapałek jest spowodowany dość dużą wilgocią, którą u mnie w domu panuje, niekoniecznie takim słabym wyrobem. No ale tak to wyglądało. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne recenzje racji z całego świata.